Bardzo lubię recenzować sprzęty, o których często piszę newsy. A o kamerce Aquara G2H pisałem naprawdę dużo newsów i bardzo długo na nią czekaliśmy, ale oto jest, mam ją w rękach i mogę ją zrecenzować. Zapraszam. Zacznijmy od samego pudełka. Kamera przyszła do mnie z Chin i trochę przeżyła, ale mniej więcej w jednym kawałku. Ja wybrałem wersję białą, ale tutaj możecie zobaczyć na samym pudełku, że mamy do wyboru również niebieską, żółtą i czerwoną. Więc jeżeli chcecie inny kolor, bo biały Wam się po prostu znudził, jeżeli chodzi o smart sprzęty, no to mamy tutaj większy wybór. Więc otwórzmy sobie i zobaczmy, co się znajduje w środku. W samej górze mamy kamerkę. Kamera wygląda w ten sposób. Więcej o jej wyglądzie oraz funkcjach opowiem za chwilę. Poza tym możemy sobie jeszcze znaleźć elementy, taki magnes do przymocowania kamery za pomocą z jednej strony magnes, z drugiej strony taśma 3M w dowolnym miejscu, gdzie chcemy. Instrukcja od Aquary. W najlepszym języku do smart sprzętów, czyli wszystko po chińsku. Możecie sobie przeczytać, jeżeli potraficie. Ja nie, ale się już przyzwyczaiłem. I kabelek. To, co potrzeba w tego typu sprzętach, czyli przejścióweczka. No niestety. Potrzeba, żeby ją podpiąć do prądu, przejściówki na wtyczkę chińską. I tutaj mamy nawet znaczek HomeKit. Ale o tym wszystkim za chwilę. Teraz skupmy się na samej kamerce. Kamera wygląda, nie bójmy się tego mówić, dziwnie. No bo tak trochę wygląda. Trochę mi się kojarzy z minionkiem, ale będziemy mieli bardziej minionkową kamerę w naszej kolejnej recenzji. Tutaj mamy duże oko samej kamery, przycisk u góry i najdziwniejszą nóżkę do stania, z jaką miałem do czynienia. Serio, kto to wymyślił i co najlepsze, to się obraca. Jakby nie mogło być po środku. Nie, musi być krzywo. Powiem szczerze, że jest stabilne i wszystko jest ok. Tylko naprawdę nie lubię, jak coś nie jest po środku, a to jest mega nie po środku, jeszcze się kręci. Dobra. Od spodu mamy kod HomeKit, żeby sobie ją dodać do aplikacji DOM. No i ukryte miejsce na kartę SD, żeby móc na nią nagrywać to, co widzi sama kamera. Możemy zrobić tak, żeby kamera nie miała podpięcia do serwerów chińskich, tylko nagrywała albo lokalnie, albo na Wasze konto iCloud. Z tyłu mamy miejsce, żeby podpiąć nasz kabelek i postawić ją w dowolnym miejscu. Więc przejdźmy teraz troszkę do specyfikacji tej kamery. Opowiedzmy teraz trochę o samych funkcjonalnościach tej kamery. Zaczniemy prosto, czyli jeżeli chodzi o jakość nagrywania, to mamy Full HD 1080p, kąt widzenia to jest 140 stopni, a poza tym jest to idealna kamera dla HomeKit. Po prostu, bo posiada wszystkie te opcje, o których czytacie w specyfikacji np. iOS 14 i tego, co potrafi HomeKit, to Aquara G2H też to potrafi. Czyli mamy możliwość rozmowy dwukierunkowej za pomocą mikrofonu, który się tutaj znajduje. Mamy rozpoznawanie zwierząt, samochodów, osób. Mamy rozpoznawanie twarzy. Mamy możliwość nagrywania w HomeKit Secure Video, czyli wszystko idzie do iClouda na 7 dni. Mamy możliwość przybliżania i oddalania konkretnych elementów na kamerze. Możemy sobie ustalić jedno konkretne miejsce, na które kamera ma patrzeć, jeżeli będzie wychwytywać ruch. I to wszystko jest w kamerce za 200 zł. Tak? Pozostałe kamery, które posiadają te wszystkie funkcje, 700, 800, 1000 zł. A Aquara jak zawsze stwierdziła, że zrobi to za 1/4 ceny. Dołoży troszkę dziwnego designu, ale będzie to wszystko pięknie działać. Zobaczmy teraz w praktyce w aplikacji DOM. Zobaczmy teraz, co kamera potrafi w HomeKit i w aplikacji DOM. Wchodzimy sobie w jej ustawienia i tak. Na sam początek widzimy to, co kamera w tym momencie w czasie rzeczywistym. W prawym górnym rogu macie opcję Move. Kiedy ją klikniecie, wtedy możecie mówić do osoby, która znajduje się po drugiej stronie. I dzięki temu możecie na przykład powiedzieć dziecku, żeby posprzątało zabawki, albo porozmawiać ze swoim zwierzakiem. Wyłączmy teraz tą opcję i przejdźmy do opcji samej kamery. Kamera wspiera wszystkie nowe funkcje HomeKit, które pojawiły się w iOS 14, więc mamy zarówno opcję nagrywania, strumieniowania i pozwolenie na nagrywania w chmurze iCloud
oraz rozpoznawanie twarzy. Czyli jeżeli kamera wychwyci kogoś, kogo nie zna, bo na przykład nauczyła się kilku twarzy domowników, no to wtedy zacznie nagrywać. Kolejna rzecz, strefy aktywności. Czyli możemy sobie ustawić, żeby kamera wyłącznie proszę, jak będzie taki... zrobiłem takiego X akurat, ale niech będzie. Żeby kamera wychwytywała wyłącznie ruch, który się znajduje na przykład na oknie. Więc to jest bardzo fajna rzecz, jeżeli nie chcecie, żeby było monitorowane całe pomieszczenie, tylko na przykład okna albo drzwi. Kolejna rzecz, no to oświetlenie nocne. Sama kamera naprawdę bardzo dobrze sobie radzi w nocy. Mamy wtedy wszystko wyraźnie, tylko po prostu w czerni i bieli, więc nie musicie się obawiać, że jeżeli będzie wyłączone światło, no i na przykład ktoś niepowołany wejdzie do waszego pomieszczenia, no to kamera tego nie wychwyci. To jest naprawdę dobrej jakości kamera, z dobrym nagrywaniem i z wszystkimi funkcjami HomeKit, więc ja osobiście polecam ją każdemu, kto działa w tym ekosystemie. Teraz pokażę Wam, jak zmienia się jakość kamery w stosunku do tego, kiedy ona widzi w ciągu dnia, a w ciągu nocy. Więc opuszczamy rolety w dół. To jest wszystko w czasie rzeczywistym. Cyk. I teraz widzimy to, jak kamera widzi wszystko w trakcie nocy. Więc tak jak wspominałem, jakość jest naprawdę dobra. Sprawdźmy teraz, jaka jest jakość dźwięku w kamerze Aqara G2H. Mniej więcej z taką głośnością i z taką jakością będziecie mogli porozmawiać się z waszymi domownikami. Podsumujmy sobie teraz tą kamerę. Często mam tak, że biorę sprzęty i odsyłam je. Część mogę Wam polecić, część nie. Ta kamera zostaje ze mną na dłużej, bo posiada wszystko to, co potrzebuję od kamery z monitoringu domowego. Mogę ją idealnie sobie podpiąć do HomeKita, na czym mi najbardziej tutaj w tym elemencie zależało. A poza tym jest naprawdę tania, bo damy za nią około 200 zł, a na promocję SmartMe możecie czasami ją dostać nawet w jeszcze lepszej cenie. Jedyne, co mi przeszkadza, to. Jak to naprawdę za każdym razem, jak ją mam, to mnie to irytuje, więc wolę ją w tej opcji. Więc wygląd jest troszkę specyficzny, ale jeżeli szukacie dobrej kamery dla HomeKit z dobrą jakością, bez opóźnień, bo ta kamera nie ma opóźnień, z dobrą jakością, bez opóźnień, z wszystkimi funkcjami HomeKit, no to Aqara G2H, długo na nią czekaliśmy, przyszła, ale nie zawiodła naszych oczekiwań. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i zapraszam na pozostałe na naszym kanale. Do zobaczenia.